Mazury, Mazury, Mazury. Tyle razy tu byliśmy, ale wciąż nie w tych klasycznych, środkowych, powszechnie znanych, no i tym razem też je pominiemy. Po to, byście dowiedzieli się, kto i dlaczego wybudował taką piramidę, z której góry rozciąga się taki piękny widok i co robi tu wyciąg narciarski, gdzie na Mazurach zobaczycie żubra, a gdzie zebrę. Tak, dobrze widzicie. Co mają wspólnego jadźwingowie z naszymi domkami, pięknie położonymi w takiej polodowcowej scenerii. I co to za tajemnicze mosty? Od razu mówimy, że to nie są Stańczyki. O tym, ale i o kilkunastu innych ciekawych miejscach, historiach i widokach będzie w dzisiejszym, 5. już odcinku naszej serii z wielkiej podróży dookoła Polski. Cześć! Cześć! Tu Ania I Marcin, czyli Wędrowne Motyle. Witamy się z Wami z samego północnego krańca Krainy Wielkich Jezior Mazurskich albo z samego jej początku. No właśnie, to okolice Węgorzewa. Jesteśmy nad jeziorem Mamry, które tam w tle majaczy, ale czy to będzie odcinek o jeziorach mazurskich? W dużej mierze nie, bo kierujemy się stąd na północno-wschodnie krańce tego regionu. Zapraszamy! na początek przypomnienie i prośba. Jeśli podobają Wam się nasze filmy i nasza praca, to wiedzcie, że to m.in. dzięki Wam, Waszej aktywności i życzliwości zachęcamy do zakupu naszych książek o Polsce w naszym sklepie i zostania patronem kanału. W Podróżuj bliżej o 21 mniej znanych regionach Polski jest na przykład Warmia i jest Pojezierze Suwalskie, a my dziś pokażemy Wam region znajdujący się pomiędzy nimi. Mazury Garbate, bo o nich mowa, to określenie potoczne, ale dość obrazowe. W XIX wieku po raz pierwszy użył go Wojciech Kętrzyński, bazując na lokalnych określeniach i tak zostało. Niemcy mówili też Preußischer Landrücken, czyli pruski grzbiet. Jego sercem są szeskie wzgórza, polodowcowe wyniosłości będące trzecimi co do wysokości na całym niżu środkowoeuropejskim. Ale chyba zjawiskowość tutejszego krajobrazu i pustych zielonych wzgórz z domieszką jezior i gęstych puszcz przerasta inne moreny i dorównuje tym na Pojezierzu Suwalskim, po sąsiedzku. Na wielu z nich założono jaćwińskie i galinckie osady i świątynie, kryjące sporo tajemnic. Na przykład to jest Grodzisko w wiosce Grodzisko, koło wzgórz piłackich. Ale zanim tym się zajmiemy, poznajmy tajemnicę krainy Węgorapy, czyli rzeki w okolicach Bani Mazurskich. Tajemnicę piramidy z Rapy. Piramida w Rapie to nic innego jak grobowiec rodu von Fahrenheit, dawnych właścicieli tych ziem. Jeden z przedstawicieli, a także budowniczy tego grobowca, Friedrich von Fahrenheit, był nie tylko mecenasem sztuki, ale też kolekcjonerem sztuki, ale przede wszystkim był miłośnikiem Egiptu, co było jeszcze spotęgowane faktem, że w czasie, kiedy był w Paryżu, czyli na początku XIX wieku, szerokim echem odbiły się wieści dotyczące znalezisk i badań archeologicznych Napoleona oraz jego drużyny. I w związku z tym właśnie owy Friedrich postanowił zbudować taką oto piramidę, grobowiec, ale w miejscu także nieprzypadkowym, ponieważ jak się okazuje, według badań jest to tak zwane miejsce mocy, czyli takiego silnego oddziaływania energii zarówno ziemskiej, jak i kosmicznej. No i właśnie to wszystko, czyli położenie tego grobowca, kształt tego grobowca, a także warunki panujące wewnątrz miały sprzyjać mumifikacji zwłok. No i rzeczywiście tak właśnie się stało. Według badań miejscem mocy jest też każde miejsce z dobrymi kartaczami. Zgodzicie się z tymi badaniami? Badanie potwierdziliśmy w miejscowości Banie Mazurskie. Bardzo dobre, delikatne ciasto. Mięsko też niczego sobie, ale bardzo mnie ten ogóreczek tutaj ciągnie. Więc Marcin, przepraszam, to jest porcja Marcina, ale muszę skosztować. Pyszotka. Za 10 minut zajdzie,
a za 20-30 nas dopadnie. Kierunek wzgórza Szeskie, a dokładnie samo ich serce, blisko 2 najwyższych szczytów. W pewnym momencie asfalt się kończy i to na bardzo długo. To chyba będzie najbardziej odludna miejscówka całej tej serii. No i jesteśmy na miejscu, dosłownie 2 domki nad pięknym jeziorem i polodowcowy krajobraz. To właśnie jest malutka osada Jaćwingów, raptem 2 modułowe domki z własną plażą, pomostem nad jednym z polodowcowych jezior. Co by tu robić, jak zacznie lać? Może chcecie pooglądać mapy, co? Ten obiekt zapewnił nam serwis Aloha Camp, partner strategiczny tej serii. Pamiętajcie, że z linka tego i linka w opisie filmu uzyskujecie od nas prezent minus 100 zł na noclegi. A dla najpiękniejszego, najciekawszego komentarza pod odcinkami tej serii mamy voucher o wartości aż 500 zł na noclegi. Czekamy na Wasze inspirujące i piękne refleksje lub ciekawostki. Podział fizyczno-geograficzny Polski. Bardzo fajna mapa. Jesteśmy tutaj, to nas interesuje. No i mapa turystyczna. Jechaliśmy od strony Bani Mazurskich, tu są lasy skaliskie. Zobaczcie, ile gór niby. Klewińskie góry, góry kruckie, góry audyńskie, a my jesteśmy na południe od Gołdapi. Gdzieś tutaj są 2 najwyższe szczyty, prawie takie same. Tatarska góra i Szeska góra. My jesteśmy po środku. No i na wschód od Gołdapi cała potężna, ale bardzo intrygująca Puszcza Romińska. Troszeczkę o nią zahaczyliśmy podczas podróży dookoła Polski 5 lat temu. A jak nie przestało siąpić, to po prostu zobaczmy sobie na przykład jakiś dobry film. W rolach głównych Doni Brasco. Jutrzejszy dzień na pewno będzie piękny. Albo po prostu piękniejszy. Tam po drugiej stronie jeziora podobno jest bezkrwawe safari. Sprawdźmy. Na przepastnych polach, zbyt nieurodzajnych dla upraw i zbyt zróżnicowanych fizjograficznie, by cokolwiek na nich stawiać, postawiono na puszczenie luzem gatunków, które lubią zarówno ogromne trawiaste przestrzenie, jak i potaplać się w bajorku czy błocie, czy takie osobliwe bardzo bydło. Tak właśnie powstało safari w Zawykach, bo tak się nazywa. Zapewne gwiazdami wśród okazów tutaj są najprawdziwsze jaki czy bawoły, preferujące kąpiele, oraz zebry, które przecież są bliskimi kuzynkami albo i siostrami osłów i koni. Zebry na tle polskich brzóz. Cóż wyjątkowego. Teren jest niemały, bo ponad 300 hektarów. 300 hektarów. Jeśli chodzi o atrakcję dla rodzin z dziećmi, to zapewne jest ona warta odwiedzin. A teraz zostajmy w tematyce zwierzęcej, ale okaz, na którego pojedziemy polować bezkrwawo, po pierwsze dużo bardziej kojarzy się z Polską niż zebra, a po drugie kojarzy się z nieco innym regionem. A, to się zaskoczycie. Jemy obiad i za chwilę jedziemy do Puszczy Boreckiej. Niestety już wiemy, że w deszczu. Tyloma kilometrami szutrowych i bitych dróg w Polsce ciągiem to chyba nigdy jeszcze nie jeździliśmy. No właśnie ostatnio w krajach bałtyckich, głównie Łotwa, Estonia. No i przed nami Estończyk, słuchajcie, jedzie zobaczyć to, co my najprawdopodobniej. Dojechaliśmy do miejscowości Czerwony Dwór. To jest osada. Nie powiedziałbym, że na końcu świata, bo jest zasięg. Na terenie Puszczy Boreckiej. Jest tutaj siedziba nadleśnictwa. Co jest napisane? Niezwykły zakątek Polski, gdzie można zetknąć się z atmosferą pradawnych malowniczych puszcz z czasów Jaćwingów i Prusów, kiedy w VI wieku ludy bałtyckie kolonizowały Sudowie. Widzicie, niestety zaczęło padać. To są takie burze na szczęście nie frontowe, tylko konwekcyjne. Ten znaczek niech Wam da do myślenia. To też jest ciekawe. Skup poroża jeleni oraz bursztynu. Puszcza Borecka to jeden z najdzikszych terenów leśnych w Polsce. Niegdyś był to święty las dla zamieszkujących te tereny Jaćwingów oraz Galindów. Puszcza stanowiła naturalną barierę, granicę pomiędzy państwem krzyżackim a Polską i Litwą.
ale to właśnie tak naprawdę krzyżacy zaczęli zagospodarowywać te tereny, osiedlać, ale także doprowadzili do tego, że ta puszcza troszkę się zmniejszyła. Pod względem przyrodniczym wyróżnia to miejsce fakt, że są to głównie drzewa liściaste, w tym dominują grądy, więc na pewno jest tutaj pięknie jesienią. No i jeszcze ukształtowanie terenu jest tutaj dość ciekawe, ponieważ te lasy pokrywają piękne wzgórza morenowe. A co jeszcze? Jaka ciekawostka? O tym powie już Marcin. Jest to miejscowość Wolisko, chociaż miejscowość to też dużo powiedziane. Przysiłek, osada, raptem 3 budynki, 4. To jest ten Estończyk, który jechał tutaj przez kawał drogi, aby zobaczyć żubry. No i oto cała niespodzianka dla Was. Tutaj właśnie w Wolisku od lat 60., czy właściwie to 70., przyjechały oczywiście z innych miejsc w Polsce, głównie z Puszczy Niepołomickiej, ale istnieje stado żubra i jest woliera pokazowa, ponieważ jest to drugie co do liczebności dzikie, w miarę dzikie, ale umówmy się, nie takie ogrodzone całkowicie, stado żubrów w Polsce, oczywiście po Białowieży. Jest takich miejsc w Polsce kilka, pewnie dobrze o tym wiecie, ale to obok Białowieży, zresztą odosobnienie o tym świadczy, jest najdzikszym. Ale czy zobaczymy zwierzaki, to nie jesteśmy pewni, bo nie wiemy, jak żubry reagują na deszcz. Stado liczy między 80 a 90 osobników i ono na początku było stadem hodowlanym, ale historia tego, jak zdziczało, jest śmieszna i dość niesamowita. Żubry postanowiły obalić system, w którym były jedynie żubrami hodowlanymi. Przerwały ogrodzenia, uciekły z hodowli, żyjąc swobodnie na terenie rozległej puszczy. Natomiast przyszła potem koza do woza. Zbyt kuszące wydaje się korzystanie z paśników i żłobów, w których co jakiś czas pojawia się świeży pokarm. Atrakcyjność świadczeń socjalnych, jak widać, jest ponadgatunkowa. W Wolisku znajduje się raptem 5 albo 6 domów i piękne oczko wytopiskowe o tej samej nazwie. Mazurskie wody zamieszkiwał groźny stwór, zwany topnikiem. Miał włosy z długich wodorostów, ogromne żabie oczy nieustannie wachlujące, podobne do kaczych łapy. Kącik odpowiedzialnego podróżowania. Poszanowanie przyrody. W odpowiedzialnym podróżowaniu bardzo ważne jest poszanowanie przyrody, środowiska naturalnego, ale także zasad, reguł, czy też regulaminów, które obowiązują w miejscach, które szczególnie są objęte taką ochroną, czyli na przykład w parkach narodowych czy rezerwatach przyrody, a tak się składa, że Puszcza Borecka, która posiada aż 4 rezerwaty, jest poważnym kandydatem do ustanowienia tutaj Parku Narodowego obok Mazurskiego, który także jest kandydatem, oraz Romińskiego. Ważne jest też wybieranie jako celu podróży miejsc może trochę mniej znanych, trochę poza szlakiem, takich czasami pomijanych, co zresztą my od wielu, wielu lat robimy. No i naszym zdaniem Mazury Garbate są jeszcze wciąż takim miejscem troszkę mniej znanym, a także świetną alternatywą dla tak zwanych Mazur klasycznych, można powiedzieć, na przykład z Giżyckiem czy też Mikołajkami na czele. No i widzicie, wystarczy tylko trochę edukacji i nauki i już przyroda nam się odwdzięcza poprawą pogody. Takie piękne popołudnie czeka nas w miejscu z pięknem w nazwie. Ratrak? Stok narciarski? Kolejka linowa, krzesełkowa? To akurat działa też latem. No, bo jesteśmy na pięknej górze, właściwie u jej podnóża. Piękna góra to wielka atrakcja i charakterystyczny fragment szeskich wzgórz, ale już prawie u opłotków miasta Gołdap. Właśnie między innymi z tego słynie, że to jest najbardziej na północ wysunięty duży ośrodek narciarski. Niestety, pamiętajcie, bo myśmy się spóźnili, działa on do 18, to znaczy ta kolejka na górze jest kawiarnia obrotowa, więc musimy wchodzić na nogach. Nie po to człowiek jechał na Mazury, żeby się zmachać jak w górach. Żartuję. Doskonałe uzupełnienie diety kartaczowej z świetnym widokiem.
Jakby tylko jeszcze słoneczko nam wyszło. Ale bez słońca w sumie lepiej pokazać Wam. Tam są te wzgórza piłackie. O, tak będę pokazywał. A tutaj za wiatrakami ciąg dalszy Szeskich wzgórz z Tatarską Górą i Szeską Górą 309 najwyższa. Spójrzcie, tam macie już zabudowania Gołdapi. No a linia horyzontu, którą widzicie, już jest na terenie Rosji. Właściwie Gołdap jest jedynym tak dużym miastem, które ma granicę z Rosją. Piękne widoki, prawda? I może część się nie zgodzi, ale nie zaszkodziły im aż tak bardzo białe, niczym smukłe, gigantyczne czaple wiatraki. Bo w tej części Polski też dość wieje. W każdym razie krowom jakoś nie przeszkadzają. Fajna piwniczka, cała z takich właśnie ratyków polodowcowych. Krowy też się mają tutaj super. Ciekawe, czy wasze mleko? Bo jecie chyba tylko trawę i zioła. Smakuje lepiej niż normalne. Muszę przyznać, że był to jeden z najprzyjemniejszych lotów dronem, jaki odbyłem. Zarówno pod kątem swobody poruszania się, jak i widoków, które zarejestrował Bronek. Prawda? No. Za nami pomnik ku czci Immanuela Kanta, który był bardzo wpływowym, znanym filozofem oraz profesorem na Uniwersytecie Królewieckim, a Królewiec jest tak naprawdę rzut beretem stąd. A co wspólnego z Gołdapią miał Immanuel Kant? No to czytamy. Przebywał w Gołdapi na zaproszenie dowódcy garnizonu von Lusowa i była to najdłuższa podróż w życiu królewskiego samotnika. Szkoda, że nie miał okazji zajrzeć do informacji turystycznej, bo jest tam wszystko, słuchajcie. Wynajęliśmy rowery, kupiliśmy miód, jedziemy na zachodni skraj Puszczy Romińskiej. Zrobimy sobie 2-godzinną pętelkę jej zachodnim skrajem. Mroczek pozłocisty to nietoperz, który występuje w Puszczy Romińskiej. Jest gatunkiem zimnolubnym. To jest przymiotnik bardzo istotny. Za chwileczkę Wam powiemy, dlaczego w przypadku tej puszczy. Tutaj jest ścieżka edukacyjna. Jestem w szoku w ogóle, że nietoperze żyją też w lasach i jako gniazda swoje, czy też miejsca zaczepienia traktują drzewa, bo zazwyczaj wydawało mi się, że potrzebują jakiejś budowli. Docieramy do głazu Fritza Skowronka, sławetnego niemieckiego pisarza, krajoznawcy i piewcy mazurskiej przyrody. Stąd do granicy z Federacją Rosyjską i obwodem królewieckim jest już tylko 100 metrów. Przez długi czas jechaliśmy wzdłuż granicy z Rosją, ale z szacunku dla naszych pograniczników nie nagrywajmy nic, nie ułatwiajmy sprawy wiadomo komu. Wam też to sugerujemy. A propos Rosji. Puszcza Romińska nazywa się polską tajgą i to nie jest zabieg marketingowy, tylko są ku temu bardzo konkretne fakty biogeograficzne, bym tak powiedział, gdyż charakter tego lasu, w przeciwieństwie do Puszczy Boreckiej, która była mocno liściasta, tutaj mamy do czynienia z borem iglastym, bardzo przypomina tajgę. Jest to las trochę borealny, pomijając, że jest to jeden z najzimniejszych, najchłodniejszych fragmentów Polski, razem oczywiście z Pojezierzem Suwalskim, no ale zapewne w tym lesie jest jeszcze chłodniej na przykład niż na Wysoczyznach. W związku z czym Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej właśnie chroni zbiorowisko leśne tego typu,
A tak jak Ania powiedziała wcześniej, okolica jest idealna, żeby stworzyć tutaj park narodowy, co oczywiście byłoby dodatkową, gigantyczną szansą dla turystyki tutaj na północno-wschodnim krańcu województwa warmińsko-mazurskiego, ale takie rzeczy oczywiście trzeba zrobić po konsultacjach i w zgodzie z lokalną społecznością. Jesteśmy w Gołdapi, w miejscowości, która znajduje się na liście Eden Polska, czyli europejskich destynacji turystycznych, takich wyjątkowych. Akurat Gołdap w kategorii wellness i turystyka zdrowotna znalazł się na tej liście ze względu na swoje walory znowu nie tak oczywiste. A jakie? Jest to jedyne uzdrowisko na Warmii i Mazurach z racji tego, że nasze zasoby, że tak powiem, mineralne na to pozwalają. W Gołdapi wydobywana jest woda lecznicza oraz woda mineralna, a także znajduje się wydobycie borowin, które są także sprzedawane do innych uzdrowisk. Podobno macie też najczystsze powietrze w Polsce. Niejedne badania o tym mówią, zresztą badania, które były wcześniej, przed uzyskaniem statusu uzdrowiska, właśnie o tym świadczyły. Znajdujemy się w pobliżu dwóch puszcz, Puszczy Romińskiej oraz Puszczy Boreckiej. Do Puszczy Romińskiej oczywiście zachęcam, tym bardziej, że wygląda jak polska tajga. A co warto zobaczyć w głąb Puszczy Romińskiej? Na pewno jest to pomnik sękacza w Żydkiejmach, gdyż Żydkiejmy jako miejscowość słyną właśnie z tego oto kresowego dania. Z drugiej też strony głazy Wilhelma w Puszczy Romińskiej. Co ciekawe, w czasach pruskich cesarz Wilhelm polował tam na jelenie, a tam, gdzie upolował jelenia, znajduje się w tym momencie głaz pamiątkowy. No i co zobaczyć w samej Gołdapi? Taki dreszczyk emocji, spojrzenie na Federację Rosyjską, na przykład wieża ciśnień. Jest to genialny punkt zarówno widokowy, jak i super kawiarenka. Mazurski Zdrój. Przyznacie, ciekawie i nietypowo to brzmi. W restauracji Endorfina w części zdrojowej rozpoczęliśmy od chłodnika litewskiego oraz od zupy kurkowej. Dlaczego chłodnik litewski tutaj? Po pierwsze, jesteśmy dość blisko Litwy, ale po drugie, to miejsce to historycznie i etnograficznie tak zwana kraina zwana Małą Litwą. Na drugie danie zaś mamy, tak jak zresztą widać na załączonym obrazku, filet z sandacza. Sandacz to jest ryba typowa dla jezior mazurskich, zwłaszcza dla tych polodowcowych. Tutaj mamy pierożki właściwie w cieście ze szpinakiem, natomiast jeśli chodzi o Marcina, mamy tutaj zarówno jeziora, jak i lasy. Marcin ma pierogi z mięsem z jelenia, czyli świetne z kolei nawiązanie do Puszczy Romińskiej. Po obiedzie deserek, skoro Piotr zareklamował to w jednej z najbardziej oryginalnych kawiarni w województwie, która posłuży nam, oprócz dosłodzenia i pobudzenia, jako ważny poglądowy punkt widokowy. Czujemy się jak na latarni morskiej, a to jest wieża ciśnień. Swoją drogą dla pasjonatów wież ciśnień gratka, a dla niepasjonatów punkt obowiązkowy podczas zwiedzenia Gołdapi, gdyż to jest jedna z najbardziej odrestaurowanych wież tego typu w Polsce. Mamy restaurację, mamy 2 punkty widokowe, z których widać sporo. Jezioro Gołdap, po drugiej stronie Rosja, jest też piękna góra, którą już widzieliście. No i jest połać Puszczy Romińskiej. Jest też druga wieża widokowa, druga wieża ciśnień kolejowa, a to oznacza, że biegła tędy kolej. No i właśnie, po drugiej stronie Puszczy Romińskiej pozostałości tej kolei, które niektórym mogą przywodzić na myśl jakieś wątki rzymskie. Pomijając fakt, że nad jeziorem spotkaliśmy Włocha z Rzymu, który się przeprowadził do Gołdapi. Ale zostajmy przy tamtych wątkach. Oto miejsce, które zrobiło furorę na naszym Facebooku, co nas osobiście bardzo zaskoczyło. Najczęściej są to miejsca, których my wcześniej byśmy się nie spodziewali. Wy też. Myślę, że nie tego wy spodziewaliście się, ponieważ największa atrakcja w tym stylu jeszcze przed nami.
ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zaproponowali pewnej alternatywy. Te wiadukty na tej samej linii kolejowej, wybudowanej z Gołdapi na wschód, swoją drogą jakby działała, to byłaby jedną z najpiękniejszych linii kolejowych w Polsce. To wiadukty w Kiepojciach na rzece Bludzi, urocze nazwy. I one tutaj są blisko siebie dwa. Ten, który widzieliście, mijaliśmy dosłownie 500 metrów stąd, ale one są fantastyczne, dlatego że możemy bezpośrednio podejść, zobaczcie, i zobaczyć sobie rzeczkę tuż pod nimi, która płynie w stronę Rosji. Tutejszą aleję jarząbów szwedzkich to my pamiętamy dobrze sprzed 5 lat. Nic się nie zmieniło. Natomiast mosty w Stańczykach, oj, zmieniły się. Na parkingu 10 razy więcej samochodów niż wtedy. Wiadukty lub też mosty kolejowe w Stańczykach pojawiły się już w jednym z naszych odcinków, konkretnie dotyczącym Suwalszczyzny, choć wiemy, że to nie jest Suwalszczyzna. I pojawiły się też one w klipie promującym naszą książkę, tą oto Podróżuj bliżej 1. Bardzo więc zachęcamy Was do kupna tej książki, ponieważ każdy zakup takiej książki jest wsparciem naszej pracy i pozwala nam realizować nasze kolejne projekty. Natomiast jeśli oglądacie ten odcinek troszeczkę później, pod koniec 2025 roku, na początku 2026, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że już istnieje Podróżuj bliżej 2, więc tym bardziej zachęcamy Was do kupna całego pakietu 1 i 2. Warto wspomnieć, że mosty rozłożone zostały ponad bardzo ciekawą doliną polodowcową, będącą rynną rzeki Błędzianki. To już specyfika bardzo suwalska. Granica regionów właściwie biegnie kilkanaście kilometrów stąd. To by było na tyle, jeśli chodzi o piękną pogodę. No trochę tak. Lipiec. Najbardziej deszczowy miesiąc w Polsce. I tak było zawsze. Tutaj nie mają z tym nic wspólnego zmiany klimatu. Jesteśmy w Olecku. Bardzo nam zależało, żeby w odcinku znalazło się miasto powiatowe, ale przepraszamy Was za to, że trafiliśmy tutaj w taki deszcz. Myślę, że warto powiedzieć o Olecku, że posiada wiewiórczą ścieżkę 12 km, chociaż dominują kaczki, wokół jeziora, nad którym pięknie Olecko jest położone, ale jeden rekord jest fałszywy. Niektórzy mówią, że to miejsce najzimniejszej temperatury zanotowanej. Nie jest to prawda, bywało zimniej. Natomiast jeden rekord jest prawdziwy. Chodzi o rynek w Olecku, kształtem zbliżony do trapezu, uważany za największy w Polsce, ale wiemy, że o to bije się 2-3 miejscowości, 4 może, ale jeśli uznamy za trapezowy, to nie dość, że może być największy taki w Polsce, to nawet w Europie. A teraz sam kraniec odcinka i sam kraniec regionu. Padać przestało, ale kałuże gigantyczne. Z wielką obawą je przejeżdżaliśmy, bo jesteśmy na uboczu w miejscowości Prostki. I to, co chcemy Wam pokazać tam w głębi, wcale do prostych spraw nie należy. Sigimundus Patris Augustus in oris primus, kiedy Zygmunt August panował w Polsce i jeszcze nie było Unii Polsko-Litewskiej, tutaj znajdował się niesamowity trójstyk granic pomiędzy koroną a Prusami książęcymi, przedstawionymi tutaj w formie orła Hohenzollernów, no i Pogoń Litewska, czyli Wielkie Księstwo Litewskie. Tutaj był trójstyk granic w Prostkach. Niestety ta tablica z piaskowca nie jest oryginalna, została wywieziona do Królewca w 1901 roku, natomiast ten słup graniczny uważa się za najstarszy w Polsce. I teraz dlaczego to jest skomplikowane? Dlatego, że jedziemy do Grajewa, właśnie wyjeżdżamy z województwa warmińsko-mazurskiego,
ale nie wjeżdżamy na Podlasie, tylko tak naprawdę na teren ziemi wiskiej, która jest częścią Mazowsza, mimo że będziemy w województwie podlaskim. No ale to cali my, musimy to wytłumaczyć. Ładny mural. Wjechaliśmy chyba w najbardziej mleczny rejon w Polsce. Zresztą liczba krów w tym odcinku mówi sama za siebie. Ja też siedzę na ciekawej ławce. A gdzie najlepiej takie tradycje mleczarskie poznać, jak nie w miejscu, którego pełna nazwa brzmi Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka w Grajewie. Zwłaszcza, że to miejsce posiada certyfikat specjalny Polskiej Organizacji Turystycznej, a także powinno spodobać się najmłodszym. Zwłaszcza, że jest to jedyne takie miejsce i muzeum w Polsce oraz jedne z nielicznych w Europie, a być może nawet na świecie. I to by było wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, że dotrwaliście do końca i że nasze propozycje zainspirują Was do tworzenia i planowania własnych wyjazdów. No i przypominamy jeszcze o komentarzach, abyście je umieszczali pod jednym z filmów tej serii, a my nagrodzimy jeden z najlepszych, najciekawszych, najbardziej inspirujących czym? Voucherem od Aloha Camp, czyli będziecie mogli sobie znaleźć nocleg w takim nietypowym miejscu, które znalazło się również w tym odcinku. A co się znajdzie w przyszłym odcinku? Jesteśmy już właściwie na historycznym Podlasiu, bo przy twierdzy Osowiec nad Biebrzą. Jest odcinek o Biebrzy na naszym kanale, poszukajcie, sprzed 5 lat. Natomiast bohaterką przyszłego odcinka będzie inna podlaska rzeka. Zapraszamy. No to do Choroszczy. Do Choroszczy.